Czy da się kupić dobre rodzinne auto za 40 000 złotych? Brzmi jak wyzwanie, ale czy słusznie? Wielu ludzi myśli, że w tym budżecie skazani jesteśmy na stare kombi albo wysłużonego minivana. Tymczasem rynek pokazuje coś zupełnie innego. Za 40 000 można mieć naprawdę solidne, przestronne i bezpieczne auto rodzinne, które nie wygląda jak szrot i nie wymaga ciągłych napraw. W tym filmie pokażę Wam 5 najlepszych propozycji do 40 000. Od ogromnego kombi przez praktyczne SUVy aż po minivana, który pomieści całą rodzinę i 2 psy. Dzisiejszym filmem postaram się udowodnić Wam, że za rozsądne pieniądze można mieć auto, które daje komfort, prestiż i praktyczność w jednym. Jeśli podobają Wam się filmy z serii 5 aut które, to tutaj macie pełną playlistę. Łapka w górę, subik kliknięte? No to zaczynamy. Pierwszym autem jest Skoda Superb drugiej generacji w wersji kombi. Jest to samochód, który w naszym budżecie wyrasta na absolutnego lidera w kategorii rodzinnych kombi. Dlaczego? Bo łączy w sobie 3 rzeczy, których rodzina potrzebuje najbardziej: przestrzeń, komfort i rozsądne koszty utrzymania. Wyobraźcie sobie typowy scenariusz: wakacyjny wyjazd z dziećmi, wózek, rowerki, torby, walizki, foteliki, zabawki, a do tego wszystkiego jeszcze psiak. W większości aut zaczyna się gra w Tetrisa. Co gdzie upchnąć, żeby wszystko pomieścić? W Superbie ten problem znika. Bagażnik ma ponad 600 litrów, a po złożeniu siedzeń robi się prawdziwa przestrzeń transportowa, w której zmieścisz nawet drzwi do łazienki. Ale Superb to nie tylko bagażnik, to też komfort dla pasażerów. Tylna kanapa jest jedną z najwygodniejszych w klasie. Dorosłe osoby mają tyle miejsca na nogi, że czują się jak w Maybachu. Dzieci w fotelikach nie dotykają się łokciami, a środkowe miejsce naprawdę nadaje się do jazdy, a nie tylko na chwilę. Do tego dochodzi wyposażenie. W budżecie do 40 000 zł znajdziecie egzemplarze z klimatyzacją dwustrefową, przeróżnymi systemami bezpieczeństwa, często ze skórzaną tapicerką, a nawet z elektrycznymi fotelami. To wszystko sprawia, że jazda Superbem przypomina bardziej podróż w klasie premium niż w tanim, rodzinnym kombi. Warto też wspomnieć o kosztach utrzymania. To wciąż Skoda, czyli marka, którą mechanicy znają na pamięć. Części są dostępne i stosunkowo tanie, a naprawy nie wymagają wizyt w drogim ASO. To ogromna przewaga nad typowymi autami premium, które w tym budżecie naprawdę kuszą, ale później kosztują krocie, nawet za najdrobniejsze naprawy. Superb drugiej generacji w wersji kombi to auto, które świetnie sprawdza się w trasie. Jest bardzo dobrze wyciszone. Wersje z dieslem palą tyle co nic i są raczej mało awaryjne. Dlatego właśnie Superb to idealny wybór dla rodziny, która chce mieć komfort klasy premium, ale bez kosztów premium. To samochód, który nie tylko wygląda prestiżowo, ale przede wszystkim daje realną wygodę i praktyczność na co dzień. W trasie czujesz się jak w limuzynie, a w codziennym życiu masz przestrzeń, której nie da ci żaden kompakt. Drugim autem idealnym dla rodzin i mieszczącym się w założonym wcześniej budżecie jest Toyota Avensis trzeciej generacji i podobnie do Superba również w wersji kombi. To samochód, który w budżecie do 40 000 jest jednym z najbardziej rozsądnych wyborów. A dlaczego? Bo łączy w sobie 3 rzeczy, które w codziennym życiu liczą się najbardziej: niezawodność, praktyczność i niskie koszty utrzymania. Wyobraź sobie codzienność: dojazdy do pracy, odwożenie dzieci do szkoły, zakupy, weekendowe wyjazdy. Avensis to auto, które nie zawodzi. Jego największą zaletą jest trwałość. Silniki benzynowe 1.8 i 2.0 słyną z tego, że bez problemu robią kilkaset tysięcy kilometrów, a przy tym świetnie współpracują z instalacją LPG. To oznacza, że rodzina może jeździć tanio i bez stresu, że coś nagle się rozsypie. Do tego dochodzi praktyczność kombi. Bagażnik ma ponad 500 litrów, co spokojnie wystarcza na codzienne potrzeby. Zakupy, wózek, torby, sprzęt sportowy. A w trasie, kiedy trzeba zabrać pół domu na wakacje, Avensis daje radę bez problemu. Wnętrze jest proste, ale funkcjonalne. Ergonomia typowa dla Toyoty, czyli wszystko tam, gdzie być powinno.
Avensis to samochód, który daje poczucie spokoju. Nie ma tu fajerwerków, nie ma prestiżu na pokaz, ale jest pewność, że auto dowieziecie tam, gdzie trzeba. I to jest coś, co dla rodziny liczy się bardziej niż błyszczące logo na masce. Koszty utrzymania? Bardzo rozsądne. Części są tanie i łatwo dostępne, mechanika nie jest skomplikowana, a poza tym awarie zdarzają się dość rzadko. To sprawia, że Avensis jest jednym z najbardziej opłacalnych wyborów w tym budżecie, szczególnie dla rodzin, które chcą mieć święty spokój zamiast ciągłych wizyt w warsztatach. Dlatego właśnie Toyota Avensis trzeciej generacji to idealny wybór dla tych, którzy szukają rozsądku ponad prestiż. To samochód, który nie udaje premium, ale daje coś znacznie ważniejszego. Niezawodność, a do tego przestrzeń i spokój w codziennym życiu. Trzecim autem jest SUV, a dokładniej Honda CR-V trzeciej generacji, która w budżecie do 40 000 złotych wyrasta na jeden z najbardziej uniwersalnych i rozsądnych wyborów. To auto, które daje przestrzeń, trwałość i wszechstronność. Wyobraźcie sobie, rano wyjazd z dziećmi do szkoły, potem zakupy, a w weekend wyjazd za miasto. CR-V sprawdza się w każdej z tych sytuacji. Wnętrze jest ogromne jak na SUV-a tej klasy. Tylna kanapa bez problemu mieści 3 foteliki, a bagażnik o pojemności ponad 500 litrów spokojnie wystarcza na rodzinne potrzeby. Do tego wysoka pozycja za kierownicą daje upragnione przez wielu poczucie bezpieczeństwa, a także lepszą widoczność, a to z kolei jest kluczowe dla wielu rodziców. Największą zaletą CR-V jest jednak jej trwałość. Honda słynie z niezawodnych silników. Benzynowe jednostki 2.0 i 2.4 potrafią robić setki tysięcy kilometrów bez większych problemów. To auta, które dobrze znoszą eksploatację i nie wymagają ciągłych wizyt w serwisie. Wersje z napędem 4x4 są idealne dla rodzin, które lubią weekendowe wypady w góry czy nad jezioro. Auto bez problemu radzi sobie w lekkim terenie, a jednocześnie pozostaje komfortowe w trasie. CR-V to samochód, który daje rodzinie spokój. Nie ma w nim prestiżu na pokaz, ale jest pewność, że auto dowieziecie tam, gdzie trzeba, tam, gdzie chcesz i na pewno. I to właśnie jej największa zaleta, bo w codziennym życiu liczy się nie to, jak auto wygląda, ale to, czy działa zawsze, kiedy go potrzebujesz. Koszty utrzymania? Bardzo rozsądne jak na SUV-a. Części są dostępne, a awarie zdarzają się rzadko. CR-V jest jednym z najbardziej opłacalnych wyborów w tym budżecie, szczególnie dla rodzin, które chcą mieć wszechstronność SUV-a, ale bez wysokich kosztów. Honda CR-V trzeciej generacji to idealny wybór dla rodziny, która chce mieć niezawodność Hondy i przestrzeń, która sprawdza się w codziennym życiu. To samochód, który nie tylko daje komfort i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim buduje poczucie pewności, że zawsze dowieziecie tam, gdzie trzeba, niezależnie od tego, czy jedziesz do szkoły, na zakupy, czy na wakacje. Czwarty samochód to również SUV i również z Japonii, a mianowicie Toyota RAV4 trzeciej generacji. Auto, które od lat cieszy się opinią niezniszczalnego i nie bez powodu. Wyobraźcie sobie rodzinny weekend. Wyjazd w góry, nad jezioro albo na działkę. W typowym kombi zaczynasz martwić się o drogę gruntową, dziury czy podjazd pod stromy teren. RAV4 w takich warunkach czuje się jak ryba w wodzie. Dzięki wyższemu prześwitowi i opcjonalnemu napędowi 4x4 bez problemu radzi sobie tam, gdzie zwykłe auto by się poddało. To zaleta, za którą tak wielu ceni sobie terenówki. RAV4 jest bardzo ceniona przez rodziny, bo daje poczucie bezpieczeństwa niezależnie od warunków. Wnętrze praktyczne i przestronne. Tylna kanapa spokojnie mieści 2 foteliki i dodatkowego pasażera, a bagażnik o pojemności około 500 litrów wystarcza na codzienne zakupy, wakacyjne torby czy sprzęt sportowy. Toyota postawiła na prostotę. Ergonomia jest intuicyjna, a materiały, choć nie luksusowe, są trwałe i dobrze znoszą intensywne użytkowanie. Największą zaletą RAV4 jest oczywiście niezawodność. Silniki benzynowe 2.0 i 2.4 słyną z trwałości, a przy tym świetnie współpracują z instalacją LPG, co pozwala znacząco obniżyć koszt jazdy. To auto, które bez problemu robi kilkaset tysięcy kilometrów, a przy odpowiedniej obsłudze praktycznie nie sprawia większych problemów. Koszty utrzymania bardzo rozsądne. Toyota ma ogromną sieć serwisową, części są łatwo dostępne, ale wątpię, że oprócz podstawowych napraw jak rozrząd, klocki czy olej,
będziecie musieli martwić się mechanikiem. To sprawia, że RAV4 jest jednym z najbardziej opłacalnych SUV-ów w tym budżecie, szczególnie dla rodzin, które chcą mieć pewność, że auto nigdy ich nie zawiedzie. Toyota RAV4 trzeciej generacji to idealny wybór dla rodziny, która szuka solidności ponad prestiż. To samochód, który nie jest luksusowy, ale daje coś znacznie ważniejszego. Daje spokój i bezpieczeństwo. RAV4 to SUV, który sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w trasie, a w trudniejszych warunkach pokaże, dlaczego Toyota od lat uchodzi za wzór niezawodności. Ostatnim autem w dzisiejszym filmie jest Ford S-Max, czyli minivan, który w budżecie do 40 000 zł wyrasta na jedną z najciekawszych propozycji dla rodzin. A dlaczego? Bo łączy w sobie 7 miejsc z prowadzeniem, które bardziej przypomina kombi niż typowego busa. Wyobraźcie sobie rodzinę 2+3 albo nawet 2+4. W typowym kombi zaczyna brakować miejsca, dzieci w fotelikach, dodatkowy pasażer, bagażnik zapchany po brzegi. S-Max rozwiązuje ten problem. Dzięki systemowi Flex 7 masz możliwość dowolnego konfigurowania wnętrza. W kilka chwil możesz rozłożyć trzeci rząd siedzeń i przewieźć 7 osób, albo złożyć go i mieć ogromny bagażnik. To właśnie ta elastyczność sprawia, że S-Max jest tak ceniony przez rodziny. Ale S-Max to nie tylko przestrzeń, to też komfort jazdy, który wyróżnia go na tle innych minivanów. Ford postawił na zawieszenie i układ kierowniczy, które sprawiają, że prowadzenie S-Maxa przypomina bardziej kombi klasy średniej niż ciężkiego vana. W trasie auto jest stabilne i dobrze wyciszone. To ważne, bo rodzina oczekuje nie tylko miejsca, ale też bezpieczeństwa i komfortu. Wnętrze praktyczne i dobrze przemyślane. Schowki, uchwyty, ergonomia, wszystko zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu. Dzieci mają swoje miejsce, pasażerowie nie narzekają na brak przestrzeni, a kierowca czuje się jak w normalnym samochodzie, a nie jak w autobusie. Silniki najczęściej spotykane są diesle 2.0 TDCi, które należą do trwałych i oszczędnych jednostek, choć wymagają regularnej obsługi. W budżecie 40 000 zł można znaleźć zadbane egzemplarze po liftingu, które oferują nowoczesne wyposażenie. Klimatyzację dwustrefową, nowoczesne systemy bezpieczeństwa czy multimedia. Koszty utrzymania rozsądne jak na auto tej klasy. Części są łatwo dostępne, a awarie nie są zbyt częste. To sprawia, że S-Max jest jednym z najbardziej opłacalnych minivanów. Szczególnie dla rodzin, które potrzebują więcej niż 5 miejsc, ale nie chcą jeździć typowym vanem. Dlatego właśnie Ford S-Max to idealny wybór dla rodziny, która szuka elastyczności, przestrzeni i komfortu. To samochód, który daje poczucie swobody. Możesz zabrać całą rodzinę, znajomych i psa, a jednocześnie prowadzić auto, które nie przypomina ciężarówki. To minivan, który udowadnia, że praktyczność może iść w parze z przyjemnością z jazdy. I tak wygląda lista 5 najlepszych aut rodzinnych w budżecie do 40 000 zł. Każde z nich ma swoją unikalną rolę. Skoda Super to król przestrzeni i komfortu. Toyota Avensis to rozsądek i niezawodność ponad prestiż. Honda CR-V to wszechstronny SUV, który daje spokój i trwałość. Toyota RAV4 to SUV, który sprawdza się w każdych warunkach, a Ford S-Max to minivan, który łączy praktyczność z przyjemnością prowadzenia. Razem tworzą zestawienie, które pokazuje, że za 40 000 zł można mieć naprawdę sensowne auto rodzinne. Przestronne, bezpieczne i trwałe. I jak zawsze mam pytanie do Was, które z tych aut najlepiej pasuje do Waszej rodziny? Wolicie kombi, SUV-a czy może minivana, który pomieści wszystko i wszystkich? Nie zapomnijcie o łapce i subie, jeśli się podobało. I zachęcam do obejrzenia innych filmów na kanale. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to w opisie znajdziecie szczegóły. Filmy zawsze we wtorki, czwartki oraz w niedzielę, zawsze o 19:00. Do następnego. Hej!